Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj razem będziemy nakładali Tadylakt. Tadylakt, czyli tynk marokański, jest znany od dawnych lat. Materiał świetnie sprawdza się w strefach mokrych, takich jak łazienka, prysznic. Bardzo dobrze się nadaje do kontaktu bezpośrednio z wodą. Tym materiałem się wykańcza ściany, blaty, zlewy, ale nie posadzki. Najpierw nałożymy materiał standardowo, a później zrobimy na nim dekorację. Ponieważ stosujemy materiał w strefach mokrych, jeśli jest ryzyko, że powierzchnia, na którą będziemy nakładali Tadylakt, jest narażona na spękanie, to lepiej na pierwszej warstwie zastosować siatkę. Na próbce oczywiście używać siatki nie będę. A więc tak, przypuśćmy, mamy ściany pod prysznicem. Wstępnie wykonaliśmy hydroizolację tak jak należy zgodnie ze sztuką budowlaną. W tym filmiku nie będę wdawał się w szczegóły wykonania hydroizolacji. Dalej nanieśliśmy grunt kwarcowy, odczekaliśmy aż on wyschnie i nakładamy Tadylakt. W bazie materiał jest w postaci proszku i rozrabia się z wodą. Zwykle daje wody około 40% w stosunku do wagi proszku. Dodawany pigment może zmienić tą proporcję w jedną albo w drugą stronę. Konsystencja zaprawy jest jak gęsta śmietana. I teraz nakładamy pierwszą warstwę. Dalej biorę wilgotny walek i robię lekko jednolitą chrupowatość. Robię to dlatego, żeby kolejne warstwy były bardziej równe. Również całkowita grubość naszego Tadylaktu będzie większa i bardziej nośna. Po wyschnięciu materiału szpachelką można pozbierać najbardziej wystające czubki. I teraz nakładamy drugą warstwę tak, żeby ona nam wyszła jak można bardziej gładka i równa. Druga warstwa już sucha i teraz będziemy nakładali trzecią warstwę. Każda warstwa powinna bardzo dobrze wysychać. Nałożyliśmy trzecią warstwę i teraz wstępnie podgładzimy materiał. Materiał już zaczyna podsychać i zaczynamy jego nagladzać. Materiał jeszcze podesnął i teraz musimy jeszcze bardziej jego nagładzić w prawie do szkliwa, żeby jak można mocniej uszczelnić powierzchnię. Po całkowitym wyschnięciu Tadylaktu przechodzimy do etapu nałożenia dekoracji. Wzór będziemy malowali zabarwionym woskiem. Zastosujemy 4 kolory wosku w takiej tonacji, która była wybrana przez klienta.
szpachelką ścinamy tylko samą warstwę wosku. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić szpachelką szczelności Tedylaktu. A teraz należy odczekać przynajmniej przez 12 godzin, żeby ten zabarwiony wosk nam wyschnął i za pomocą pacy naniesiemy warstwę wosku bezbarwnego. Nanosimy ostrożnie, żeby nie uszkodzić rysunek. Odczekaliśmy przynajmniej przez 12 godzin, aż ten niezabarwiony wosk wyschnie i teraz jego napolirujemy. Zwykle na ścianach poliruję za pomocą polerki, ale tutaj mamy za bardzo małą powierzchnię, żeby używać polerki, więc użyję miękkiej, czystej szmatki. Dziękuję bardzo wszystkim, kto był razem. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przyda. Również dziękuję za polubienie tego filmiku, za udostępnienie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do nowych filmików. Do zobaczenia.